czajnikowy.pl. Kukicha, czyli herbata robiona z samych łodyżek, to wynalazek typowo japoński i właściwie nie do końca wiemy, skąd się to wzięło. Każdy, kto kręci się w świecie herbacianym, na pewno trafił wcześniej czy później na kukicze i pewnie się zdziwił, ponieważ trudno nam sobie wyobrazić, że robimy herbatę, która nie jest z liści, a jedynie z patyczków. Z patyczków oczywiście nie mamy na myśli łodyg, tam jakichś badyli z krzaka, tylko chodzi o same właściwie łodyżki liścia, więc taki materiał dość delikatny i fajny. Nie wiadomo, skąd się wzięło. Sądzę, że było to odpadem po produkcji herbaty Gyokuro, czyli zacienianej, bardzo szlachetnej japońskiej herbaty. Tutaj buduje się nad plantacjami dach po to, żeby ograniczyć dostęp światła do krzewów na 3 tygodnie przed zbiorami. Herbata robi się bardzo ciemnozielona, bardzo aromatyczna, ma wyraźne umami, dużo aminokwasów i jest bardzo cenna, bardzo szlachetna i zbierana ręcznie. Taki ręczny zbiór wiąże się z tym, że mamy do dyspozycji dość spory kawałek łodyżki. No i ta łodyżka, myślę, że dla wielu była zbyt cenna, żeby po prostu ją wyrzucić, ponieważ sama miała ten charakterystyczny gyokurowy aromat. Zaczęto robić taką kukiczę również z innego materiału, czyli na przykład z tęczy, herbaty mielonej na macze. Zaczęto robić z senczy, czyli najzwyklejszej herbaty. No i kiedy mieliśmy do dyspozycji już niestety listki może mniej aromatyczne, to łodyżki okazały się niewystarczająco pachnące i smaczne, no i trzeba było troszeczkę je podprażyć. Prażenie w Japonii to taka metoda właśnie dodania kolejnego aromatu, jakiejś takiej nuty prażonej do listków. No i może to być bardzo intensywne prażenie, może być łagodniejsze. W każdym razie wiele kukic jest właśnie podprażanych. Czasem nazywa się to także bo hojicha. Bo to samo co kuki, czyli po prostu patyk. Kukicha to herbata z patyków, bocha to też herbata z patyków, bo hojicha to podprażona herbata z patyków. Stąd tyle kolorów, tyle rodzajów i taka szeroka gama kukic z całego świata. Łodziutka i aromatyczna kukicha. Wszystko to, co mają japońskie herbaty, czyli bardzo przyjemny, taki nawet trochę mięsny aromat, ale przy tym słodycz, której w herbacie nie ma, słodycz, która siedzi w łodyżkach i brak kofeiny, prawie całkowity, no może nie, ale generalnie kofeiny w badylach jest dużo mniej niż w liściach, stąd jest to też świetna propozycja dla osób, które kofeiny unikają, dla dzieci albo na wieczór, przed snem. Jak zaparzyć taką kukiczę, to właściwie zależy od tego, jaką kukiczą dysponujemy. Jak widzieliście, mamy bardzo różne rodzaje. Te bardziej szlachetne, delikatniejsze, po gyokuro, czyli karigane, gdzie jest sporo liści, parzymy delikatniej, jak zieloną japońską herbatę. 70 stopni około może. Używamy 2 gramów na 120 ml. Parzymy minutę. Jeżeli natomiast mamy taką kukiczę przyprażaną, wysoko przyprażaną z grubych badyli gdzieś z północy, no to wtedy musimy dać jej więcej czasu i nawet wyższą temperaturę. Niektórzy zalecają użycie nawet wody wrzącej i parzenie około 3 minut. Spotkałem się też z opinią, że nawet się tego nie przecedza, tylko po prostu pije i zostawia gdzieś te patyki ciągle zalane. Jest to herbata, którą trudno przeparzyć. W przypadku takiej herbaty podprażanej mamy tutaj sporo karmelowych nut orzechowych, czekoladowych, za to taka robiona właśnie na zielono, można by powiedzieć, jest bardzo świeża i orzeźwiająca. Myślę, że kukicha ma tyle obliczy, że każdy znajdzie coś dla siebie, czy to na jesienny wieczór, czy to na letni poranek. Można przygotować ją również na zimno, metodą cold brew, co serdecznie polecam, ponieważ jej słodycz świetnie wychodzi właśnie w postaci takiego zimnego, orzeźwiającego napoju. Ciekaw jestem, czy Wy robicie kukicze na jakiś jeszcze inny sposób, jak parzycie, czy lubicie, czy szanujecie herbatę z samych patyków. Piszcie do nas i do zobaczenia na czajnikowy.pl.